Sorry, Dolores, jestem zbyt młody i zbyt przystojny, żeby za to płacić. Cześć, witam Was. Moi drodzy, zanim przejdę do dzisiejszego tematu, czuję się wręcz w obowiązku poinformować Was o niesamowitej aferze związanej oczywiście z Tuskiem, z koalicją, bo jak wiecie, wszystko co jest złe, niedobre w naszym kraju, to jest wina Tuska, obecnego rządu. No i tutaj jest nie inaczej. No, żeby nie było, że na ten rząd nic nie mówię, więc ujawnię aferę, która wstrząsnęła nie tylko Polską, ale całym światem. Na trop tej afery trafił nie kto inny jak starszy kuwetowy Kaczyńskiego, Błaszczak, spec od zakupów dla wojska, znawca wszelaki. No tutaj chyba trzeba przypomnieć jego słynne zakupy na przykład samolotów bez uzbrojenia. Mało tego, obecny rząd teraz szuka producenta uzbrojenia do tych samolotów, które zakupił Błaszczak. No oczywiście tego uzbrojenia już nikt nie produkuje, także ten nieudolny rząd nie potrafi znaleźć uzbrojenia do samolotów Błaszczaka. No i rakiety, do których nie ma kodów. No ale obecny wiceminister oczywiście jest wielkim nieudacznikiem. Słyszałem jednego z obecnych wiceministrów niedawno w Sejmie, który mówił, że kupił pan samoloty od Koreańczyków, ale nie kupił pan pocisków. Nieudacznik. No panie redaktorze, nieudacznik. No nieudacznik. Czy kto jest nieudacznikiem? No ten wiceminister z Platformy. Ale to nieprawda jest? Są pociski? Są rakiety do tych samolotów? Oczywiście Gdzie one są? te rakiety są amerykańskie, a więc właśnie. należało z Amerykanami. Ja rozpocząłem takie rozmowy. Wtedy nie Ja powinien rozpocząłem takie rozmowy. równocześnie tych spraw załatwić? Ależ oczywiście, że ja je załatwiałem. Tylko nie starczyło mi czasu. No ale żeby nie przedłużać, wróćmy do tej afery, żeby później oczywiście przejść do tematu właściwego. A zapewniam Was, że dzisiejszy temat jest naprawdę ciekawy i obszerny, także proszę uzbrójcie się w cierpliwość, zapaszcie sobie kawkę, herbatkę, czy otwórzcie piwko, bo dzisiaj troszeczkę Was pomęczę, bo jest o czym naprawdę mówić. Wracając do tej afery, niesamowitej afery, którą wykrył Błaszczak i upublicznił na konferencji prasowej, dlatego ta afera ujrzała światło dzienne. Jak wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Kobiety mafii PiS są ważne, ale afera, którą wykrył Błaszczak i ogłosił całemu światu, jest po prostu ważniejsza. Dlatego w tym filmie, w tym materiale tutaj chcę też rozpowszechnić tą aferę, żebyście nie myśleli, że chcę ukrywać nawet nie wiem jak to nazwać, powiem Wam, takie Bizancjum, taką rozpustę, jaką teraz ludzie Tuska, Bodnara i tej całej koalicji wprowadzają za swoich rządów. Ale dzięki właśnie temu wspaniałemu byłemu ministrowi Błaszczakowi to rozpasanie obecnej władzy wyszło na jaw. Posłuchajcie samego mistrza Błaszczaka, a po tym materiale przejdziemy już do konkretów. Kiedy wszedłem na przesłuchanie do pokoju, w którym pracuje, jak rozumiem, podpułkownik Maksjan, na ścianach, 2 ścianach zauważyłem kalendarze, 2 kalendarze. No rozumiem, 1 kalendarz, ale tu 2 kalendarze, a więc niemalże na wszystkich ścianach były kalendarze, bo jedne stanowiły wejście do pokoju, naprzeciwko było okno, a więc 2 wolne ściany były w ten sposób zasłonięte, że wisiały na nich kalendarze, ale moi drodzy, także jak sami widzieliście, jak sami słyszeliście, afera tysiąclecia, szok, niedowierzanie i to, co dzisiaj Wam chcę przekazać,
To jest mały Miki w porównaniu właśnie z tą aferą kalendarzową. Dobra, pośmialiśmy się, to teraz już tak na poważnie, może gdzieś tam troszeczkę będę uszczypliwy, no ale bez tego ani rusz. Dzisiaj będzie o kobietach mafii w PiS, a dokładnie o jednej, w sumie większość, o jednej kobiecie, o której Wam wspominałem już w poprzednich materiałach. A dokładnie chodzi o posłankę PiS Iwonę Arendt. Jak się pogrzebało, no, można było znaleźć dość ciekawe informacje na temat tej funkcjonariuszki PiS. Posłanka w swoim czasie miała barwne przygody, że tak powiem. Zresztą nie będę uprzedzał faktów, po kolei. Dzisiaj właśnie większość będzie o tej pani, która puste słowa morderca, tak wyła na mównicy ta cała gwiazda, co uprawiała w hotelu sejmowym miłość z oszustem. Wychowała syna na skończonego degenerata, który brutalnie pobił swoją kobietę, potem tłumaczyła go, że on tylko ją pchnął i opluł, o tym wspominałem. Peklował ją oszust, który wszedł z nią w relację tylko po to, aby zdobyć kontakty i władzę wewnątrz PiS. Wlazła na mównicę polskiego Sejmu. Rzuciła na luzaku oskarżenia, że ktoś jest mordercą. Tak, to jest właśnie Iwona Arendt. Ciężko bardziej chyba obrzydliwą reprezentantkę płci pięknej w polskiej polityce. I zanim zacznę tu więcej mówić, powiem Wam, co mnie, wzbudziło obrzydzenie, odruch wymiotny. Najpierw ten cały pisiorski motłoch właśnie z Arendt na czele zrobił chlew na sali plenarnej, aby chwilę później kołysać się w rytmie barki napisanej przez zakonnika marystów, z którego został notabene wywalony, gdy w latach 70. został oskarżony o pedofilię. Do końca mojego życia pozostaje tajemnicą fakt, że ta patologia mogła trwać tyle u władzy. Zresztą zobaczcie, to jest chyba jeden z najbardziej obrzydliwszych widoków, filmików, jakie Wam tutaj wrzucę. I miejcie na uwadze to, że parę minut wcześniej to całe bydło pisowskie, bo chyba inaczej tego nazwać nie mogę, zrobiło chlew, gnój, oborę z Sejmu. Oskarżając człowieka, krzycząc, drąc mordy, że jest mordercą. Zobaczcie, jaka w nich jest zawiść, zakłamanie, obłuda, fałsz, bo inaczej chyba tego nazwać nie można. No i ta cała posłanka, która, zrobi wszystko, byle być na świeczniku PiS. Mówię o tej naszej właśnie gwieździe, ale zobaczcie ten filmik, oglądacie go, że tak powiem, na własną odpowiedzialność. No
Moi drodzy, zastanawiałem się też, jaki tytuł dać tego dzisiejszego materiału, bo miałem do wyboru też przez łóżko posłanki Arnett do gwiazd, ale postanowiłem kobiety mafii. Nie wiem, czy trafnie, czy nie. Dobra, przejdźmy do konkretów. Posłanka PiS, Iwona Arnett, z przytupem, choć raczej wbrew swojej woli, powróciła na czołówki mediów. Od dawna wiem, że jest to wprawdzie bardzo ambitna i energiczna, ale także durna i bardzo zła kobieta, zaborcza i żądna władzy. Bezczelna, cyniczna, do bólu i agresywna. Takie hamidło z niewyparzoną gębą. Teraz okazuje się, że jest jeszcze głupsza niż myślałem, ale także ślepa, głucha i naiwna. W sumie, jakby tak prześledzić historię tej zorganizowanej grupy przestępczej PiS, to można zauważyć, że polityczki PiS rzadko kiedy wysuwają się na pierwszy plan naprawdę istotnych wydarzeń przed swoich partyjnych kolegów. No nie liczę tutaj Szydłowej, Oborowej, Witek lub Mazurek, bo one na pierwszym planie znalazły się nie dzięki jakimś swoim wyjątkowym talentom lub politycznym predyspozycjom, a wyłącznie w wyniku chłodnej kalkulacji Kaczyńskiego. Szydłową Oborową zrobił premierem nie dlatego, że była jakąś świetną kandydatką, tylko dlatego, że jest głupia, zaściankowa, bezwolna i nawet jako szefowa rządu nie mogła zagrozić Kaczyńskiemu jako w jego pozycji lidera w tej partii. No ale chodziło też również o to, by osłabić pozycję główki prącia prezesa, który ku zaskoczeniu wszystkich, łącznie z Kaczyńskim, wygrał wybory w 2015 roku. Z kolei Szydłowa, Oborowa, która świetnie sprawdzała się jako szefowa jego sztabu, była naturalną kandydatką na szefa także kancelarii główki prącia prezesa i jego prawą rękę. Faktem też jest, że po podwójnym triumfie wyborczym w 2015 roku pozycja Oborowej i Szydłowej w PiS znacznie się wzmocniła i prezes wolał ją mieć pod butem jako szefową rządu uzależnioną całkowicie od partii, niż pozwolić jej się uniezależnić od Nowogrodzkiej i w kreowaniu polityki pałacu. Z kolei Witek i Mazurek zawdzięczały swoje pierwszoplanowe pozycje właśnie temu, że były kobietami znającymi swoje miejsce w szeregu, całkowicie lojalne względem naszego siewcy łupieżu i gotowymi w interakcji partii zaprzedać swoją, nie wiem, duszę, kobiecość. No i tutaj można powiedzieć chodziło niemal na pewno o ocieplenie wizerunku i pokazanie ludzkiej twarzy PiS, o ile taką w ogóle ma, oraz udowodnienie, że w tej kontrowersyjnej formacji całkowicie zdominowanej przez mężczyzn planuje jednak równouprawnienie płci. No, nie ukrywajmy, nie bez znaczenia było oczywiście także ich obycie z mediami, wyszczekanie, tupet, bezczelność, chamstwo, no i dość słaba pozycja w partyjnej hierarchii. No i tutaj przechodzimy do posłanki Arendt, która nie miała tyle szczęścia, co te wyżej wymienione jej koleżanki z partii. Choć nie wiem, czy wiecie, ale ona niemal od 20 lat jest nieprzerwalnie posłanką na Sejm, a od około 10 lat baronową PiS w województwie warmińsko-mazurskim.
to na szczeblu rządowym wielkiej kariery tak naprawdę nigdy nie zrobiła. Była przewodniczącą jednej komisji sejmowej oraz członkinią 2 innych. I w sumie to tyle. No i tutaj chyba też trzeba by było nadmienić, że kariery w unijnych instytucjach też nie zrobiła, choć aż 5-krotnie startowała do wyborów do Parlamentu Europejskiego i zawsze dostawała w tych wyborach po prostu, krótko mówiąc, ciężki łomot. No i moi drodzy, nasza posłanka, nie mając możliwości zabłyśnięcia ani w Sejmie, ani w rządzie, starała się przynajmniej w mediach tworzyć bardzo wyraziste, nazwijmy to, kreacje. I to właśnie występami w mediach udowodniła swój cynizm, zakłamanie, bezczelność oraz po prostu zwykłe chamstwo. W czerwcu 2023 roku posłanka Arendt stała się jednak jednym z głównych tematów ogólnopolskich serwisów informacyjnych. Tyle tylko, że nie dzięki swoim wątpliwym walorom politycznym lub osobistym, ale tylko jako matka bandyty, który znajduje przyjemność w katowaniu bezbronnej dziewczyny i jeszcze filmowaniu tego. Gdy do mediów trafiło nagranie zbicia, kopania, wulgarnego wyzywania tej dziewczyny przez 29-letniego Michała Arneta i jego koleżankę Magdalenę T., rozpoczęła się, można powiedzieć, niezła awantura. I winę za rozgłos, jakie tej sprawie nadano, ponosiła w dużej mierze właśnie ta mamuśka Arnet. Zamiast bowiem potępić od razu bestialskie zachowanie duetu oprawców, ona wzięła synalka w obronę, zaś całą winę za to zdarzenie zrzuciła na jego wspólniczkę oraz, uwaga, na tą skatowaną dziewczynę. I tutaj ta pierwsza miała być rzeczywistą sadystką i znęcać się nad ofiarą, a ta druga miała być sama sobie winna, bo podobno okradła wcześniej tego bandziora Arneta z jakiejś drobnej sumy pieniędzy, więc w pełni zasłużyła na solidny wpierdol. Powiem wam tak, skoro ta dziewczyna została skatowana za jakieś tam grosze, które rzekomo ukradła, to jaki wpierdol powinni dostać pisowcy za te miliardy, które ukradli Polakom, ale to tak nawiasem mówiąc. W wersji przedstawionej mediom przez mamuśkę Arendt, synalek Arendt rzekomo wspaniałomyślnie nie bił ofiary, tylko opluł ją i trzymał za włosy, żeby się nie wyrywała. No co za dżentelmen, musicie przyznać. Prawdopodobnie po to, by jego wspólniczka mogła trafić w głowę dziewczyny bez problemu. No, kobiecie trzeba pomagać, prawda? Porządny gość ten synalek, posłanki Arnet, bez dwóch zdań. Polizał mnie! Ale tutaj troszeczkę inną wersję wydarzeń przedstawiła potem prokuratura w akcie oskarżenia. Można w nim było przeczytać, że wina Michała Arenta oraz jego wspólniczki polegała m.in. na uderzaniu pokrzywdzonej pięściami i otwartą ręką po twarzy i po głowie, kopaniu, ciągnięciu za włosy, uderzaniu z tak przysłowiowej główki oraz pluciu na pokrzywdzoną. W wyniku takiego zachowania oskarżonych pokrzywdzona miała doznać obrażeń, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała i rozstroju zdrowia poszkodowanej trwającej nie dłużej niż 7 dni. Dodatkowo ten synaczek tej bogobojnej kobiety
na Starym Mieście w Olsztynie miał naruszać nietykalność cielesną tej samej pokrzywdzonej kobiety przez uderzanie jej głową, w jej głowę otwartą dłonią w twarz. I sprawa stała się na tyle głośna, że sam Jarosław Kaczyński uznał za stosowne ją skomentować, wyobraźcie sobie. A ponieważ był to komentarz krytyczny, więc posłanka Arendt nie miała wyboru i musiała posypać głowę popiołem, czyli uznać także winę synalka oprawcy oraz swoją jako jego mamusi, która przecież była odpowiedzialna za wychowanie swojej latorośli. Ponieważ posłanka Arendt synalka wychowywała samodzielnie, więc i winą za zaniedbania w jego wychowaniu nie miała z kim się, że tak powiem, podzielić. Mogła zawsze zgonić winę na Tuska, prawda? Ale nie pomyślała. Załatwiła synalkowi prawnika i nie omieszkała zamieścić w mediach społecznościowych wymownego wpisu, w którym napisała: wierzę w sprawiedliwy wyrok. Mam świadomość, że sprawa będzie wykorzystywana przeciwko mnie w kampanii wyborczej do Sejmu. Ja jestem gruboskórna, to akurat prawda, więc sobie poradzę, ale boję się o synka. Boże, jaki biedny, pokrzywdzony syneczek mamusi. Ale to wcale nie był koniec tej medialnej szopki w jej wykonaniu. O nie. Otóż, moi drodzy, 6 lipca 23 roku posłanka Arendt ogłosiła czasowe zawieszenie działalności politycznej. Zamieściła wtedy w mediach społecznościowych taki wzruszający komentarz, a mianowicie: poświęcenie się trudnym sprawom rodzinnym uniemożliwia mi prowadzenie działań społecznych i wymaga ode mnie skupienia się wyłącznie w roli matki. Decyzję tą wymusił na niej zapewne sam Kaczyński. Można było zaniemówić ze zdumienia, gdy się czytało ten wyciskacz łez, ten jej wpis. I tu nie chodziło tylko o to, że swoją karierę polityczną nazwała działaniem społecznym, czyli tak jakby to było, nie wiem, działanie pro bono, za darmo, z dobrego serca. Ale także dlatego, bo synalek Arendt miał już wtedy skończone 29 lat, nigdzie nie pracował, w ogóle nie robił nic pożytecznego, był na utrzymaniu mamusi posłanki, taki typowy pasożyt. I dopiero gdy dopuścił się bandyckiego czynu, posłanka Arendt zauważyła, że z tym jej synalkiem jednak chyba coś jest nie tak. Przypomniało jej się także, że jest matką tego bandyty i jako taka ma pewne obowiązki matczyno-wychowawcze względem niego oraz względem społeczeństwa. Wcześniej, przez 20 lat, zajmowała się w zasadzie wyłącznie własną karierą polityczną, umacnianiem swojej pozycji w olsztyńskich strukturach PiS i wpływów w tamtejszych władzach miejskich oraz samorządowych, więc na żadne jakieś tam głupie, wychowawcze pierdoły po prostu nie miała czasu. Ale powiem wam, że długo to zawieszenie działalności politycznej przez posłankę Arendt i jej skupienie się na roli matki nie trwało, bo trwało tylko, a może aż 3 tygodnie, bo już w końcu lipca 23 roku nagle się po 3 tygodniach odwiesiła. Czyli w ciągu 3 tygodni nadrobiła własne ponad 20-letnie zaniedbania wychowawcze. Powiem wam, że tempo i skuteczność godne uznania.
No ale z drugiej strony, może na jej usprawiedliwienie, no motywację też miała wyjątkowo silną, bo nie była nią wcale chęć szybkiego zrobienia z synka porządnego człowieka. Nieuchronnie zbliżał się początek kampanii wyborczej do Sejmu, a posłanka Arendt od lat jest lokomotywą wyborczą PiS w Olsztynie. Także wróciła po tych aż 3 tygodniach, bo prezes i partia po prostu by jej nie wybaczyli dalszej politycznej bezczynności. Bo w okręgu warmińsko-mazurskim nic się nie dzieje bez posłanki Arendt, no to ona tam pociąga za większość sznurków. Po 3 tygodniach ogłosiła zatem światu, że już wychowała swojego bandziorka, wyprowadziła go na prostą i może z powrotem zająć się tym, czego od niej oczekuje partia i miliony kochających PiS Polaków. Kończąc ten wątek, dopowiem tylko, że wspólniczka Michała Arneta została już dawno skazana. Przyznała się do winy, wyraziła żal i dobrowolnie poddała się karze. Usłyszała śmiesznie niski wyrok jakichś tam prac społecznych, ale przynajmniej ten wyrok dostała. No a młody Arendt nie. Co za zaskoczenie. No, pamiętajcie, że PiS rządził. Najpierw wystąpiła jakaś zwłoka w sporządzeniu przeciwko niemu aktu oskarżenia. No i nie wiem, czy nie była to przypadkiem zasługa wpływowej mamuśki. W końcu koledzy po fachu w PiS-ie tam byli. Miała z nimi styczność, nadal. Potem zaczął się już taki prawdziwy cyrk z rozpoczęciem procesu. Gdy sędzia wyznaczył termin, to młody Arendt stwierdził, że mu ten termin po prostu nie pasuje. No i prosi o przesunięcie go o kilka miesięcy. No po prostu nie miał czasu na jakieś tam głupie rozprawy, pierdoły. No i sędzia o dziwo się zgodził, bo czemu nie? Człowiek nie ma czasu na pierdoły, na rozprawy, więc sędzia przenosi. Widać tutaj młody Arendt i zapewne jego mamuśka oraz jej znajomi w tamtejszym sądzie mają duże zdolności perswazji i przekonywania. Na pierwszej rozprawie też zresztą się oskarżony Arendt nie stawił, na kolejnych zaś nie stawili się świadkowie. Klasyk, prawda? Trudno zatem uznać, że ten proces w ogóle się zaczął. Nie wiadomo kiedy będzie termin następnej rozprawy, ale my tu gadu, a tymczasem nasza mamuśka, posłanka Arendt, znów ma na głowie prokuratora. Nie, to nie jest związane z tym memem, nie. Tym razem problemy i to o niebo poważniejsze ściągnął na nią jej kochanek. W języku potocznym tak zwany gach. Choć posłanka Arendt, opisując relacje ich łączące, nie wspomniała nic o jakichś łóżkowych igraszkach. Wspomniała tylko o pisaniach maili, bukietach kwiatów, długich rozmowach itp. Romantyzm pełną gębą. Inna sprawa, że trudno jest znanej parlamentarzystce publicznie chwalić się płomiennym romansem ze zwykłym oszustem i zarazem wielokrotnym przestępcą. Tym bardziej, że Tomasz J.
Był stałym bywalcem nie tylko w jej łóżku, ale także w łożach swojej prawowitej małżonki oraz jeszcze jednej kochanki, a być może także innej. Ten jurny facet, taki typowy buchaj, jak to, co po niektórzy mówią. I tutaj nie zamierzam zagłębiać się w szczegóły tego romansu posłanki Arendt, bo przecież mnie w tym łóżku razem z nimi nie było. No. I mnie z nimi nie było i nie wiem, więc co tam się działo. Mogę się tylko domyśleć, choć boję się aż tak uruchamiać swoją wyobraźnię. Właściwie w kilku łożach, bo i łoże stojące w pokoju Arendt w hotelu poselskim mogłoby coś na ten temat powiedzieć więcej. Nie zamierzam także tutaj, nie wiem, rozgadywać się na temat kolejnej wielkiej pisowskiej afery, której początkiem był właśnie romans posłanki Arendt. Sprawa jest, jak to mówią prokuratorzy, rozwojowa i co kilkanaście godzin pojawiają się nowe, zaskakujące doniesienia na temat jej zasięgu oraz umoczonych w nią polityków PiS. Czyli szykujcie się, moi drodzy, na kolejnych kryształów, którzy będą prześladowani przez bezwzględnych bodnarowców i reżim Tuska. Nie będę zatem bawić się w zgadywanie lub jakieś konfabulacje, bo niewykluczone, że już wkrótce musiałbym coś odwoływać lub prostować. Pewne jest to, że posłanka Arendt szeroko otworzyła swojemu kochankowi drzwi nie tylko do swojej sypialni, ale także do całego pisowskiego tego establimentu. Liczba znanych polityków PiS i suwerennej Polski, których Tomasz J. poznał dzięki jej wstawiennictwu i rekomendacjom, jest naprawdę, powiem wam, imponująca. Natomiast jeżeli chodzi proszę Państwa, o istotę sprawy. Panie marszałku, może przerwę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę opuścić mównicę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Powiem wam tak, chyba nie ma sensu, bym tutaj, nie wiem, sporządzał teraz listę ich nazwisk, bo straciłbym na to pewnie parę dni, a i wy z kolei zasnęlibyście podczas tej lektury, podczas tego słuchania. Są na niej liczni posłowie Zjednoczonej Prawicy, byli ministrowie rządu PiS i inni wysocy urzędnicy, także członkowie władz najwyższych w spółkach Skarbu Państwa w czasie tej tak zwanej pisowskiej dobrej zmiany. Są politycy najbliższego otoczenia tego cepa KPRM-u, między innymi chłopaki oraz z kancelarii, głównie prącia prezesa. Są tak, między innymi, może tak w wielkim skrócie, Sasin, Adamczyk, Emilewicz, Grubarczyk, Wąsik, Jabłoński, Maląg, Cieślak, Puda, Kowalczyk, Siemoniuk, Buda. Są oczywiście byli szefowie RARS, Kuczmarowski, byli członkowie zarządu Orlenu, Róg oraz Burak, są byli członkowie władz Tauronu i PGE, są kojarzeni z Ziobrą,
byli prezesi PZU i Banku Polskiego. Jest także kilku biskupów na czele ze Sławojem Głódziem. No chyba to tak w skrócie wystarczy, prawda? Tomasz J. bez problemu wchodził do gmachu Sejmu. W większości resortów najważniejszych urzędów państwowych i siedzib spółek Skarbu Państwa. Bywał na imprezach organizowanych przez Rydzyka, gdzie zbierała się cała ta śmietanka partii PiS. Sam zresztą też zapisał się do PiS-u. Idealnie tam pasował. W pewnym momencie zawieranie znajomości z coraz to nowymi politykami PiS przestało być dla niego jakimkolwiek problemem, więc nie potrzebował już do tego swojej kochanki. Tomasz J. nie zawierał tych znajomości po to, by tylko spędzić miło czas w towarzystwie członków czołowych piździelców. Tomasz J. jest lobbystą i traktował to jako swoistą działalność gospodarczą, tylko tyle, że po prostu nielegalną. Był kimś w rodzaju pośrednika. Zawierał niepisaną umowę z jakimś na przykład prezesem firmy meblarskiej lub dealerem samochodowym i później wykorzystując swoje kontakty w sferach rządowych albo urzędniczych załatwiał kontrakty na zakup mebli biurowych albo limuzyn tychże właśnie firm. Jego nielegalne prowizje to były setki tysięcy złotych. Lobbysta nie zajmuje się przecież pośrednictwem detalicznym, tylko takim mega hurtowym. Gdy jakieś ministerstwo, nie wiem, ZUS albo NFZ wymieniają sprzęt komputerowy, meble albo flotę aut służbowych, to kontrakty na nowe zakupy idą w dziesiątki milionów złotych i do tego właśnie Tomaszowi J. potrzebna była kochanka Arendt, a następnie znajomość z jej znajomymi jej znajomych, kolegami po prostu partyjnymi. Obecny problem Tomasza J. polega na tym, że jest to działanie przestępcze. I to z co najmniej kilku paragrafów kodeksu karnego, między innymi korupcja. Dzisiaj grozi mu za to do 10 lat więzienia. Gdy pizdówka Arendt gdyby była taką nieopierzoną 19-latką, powiem wam, że mógłbym od biedy uznać, że zaślepiła i nie wiem, ogłuszyła ją miłość do Tomasza J. lub popęd płciowy. Ale Arendt ma 56 lat i trudno ją uznać za, nie wiem, takiego niedoświadczonego, kochliwego podlotka. Ale z drugiej strony, wcześniej nie dostrzegała, że nie wychowała synalka bandziora, a potem przez rok trwania romansu nie zauważyła, że Tomasz J. jest kimś zupełnie innym niż się przedstawia. Wierzyła, że jest jakimś, nie wiem, magnatem węglowym, nie wiem, rzutkiem, biznesmenem, agentem CBA lub ABW, członkiem gruntownie wykształconym i uczciwym. Tymczasem jej kochanek, wyobraźcie sobie, zakończył edukację na 6. klasie szkoły podstawowej, a zawód elektromontera zawdzięczał ukończeniu kursów OHP.
Także podsumowując, można chyba śmiało stwierdzić, że recepta na zrobienie takiej oszałamiającej kariery w państwie PiS okazała się zadziwiająco prosta. Tomaszowi J. wystarczyło znaleźć dość znaną i wpływową, ale także niezbyt bystrą polityczkę partii rządzącej, samotną i zapewne niespełnioną erotycznie, i wskoczyć jej do łóżka. Potem trzeba mu było tę niekumatą polityczkę przekonać, że jest się kimś bardzo, utalentowanym, wartościowym i godnym zaufania. A potem między jednym a drugim, miłosnym uniesieniem, uściskiem, tutaj wystarczyło Tomaszowi J. zasugerować kochance, by wprowadziła go do jej tego polityczno-biznesowego świata. No i w sumie, w zasadzie to praktycznie tyle. Można było wrócić na jakiś czas do żony lub do drugiej kochanki i cierpliwie czekać na rezultaty starań naiwnej kochanki. No to już powiem wam, Nikodem Dyzma musiał się chyba tutaj bardziej namęczyć niż Tomasz J. A wiecie, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? A to, moi drodzy, że ta posłanka Arendt nie uważa się wcale za winną, tylko za ofiarę. Tym, którzy ją teraz krytykują za to wpuszczenie lisa do kurnika, bezczelnie odpowiada, że nie mają prawa czynić jej żadnych zarzutów, bo to ona należy do najbardziej oszukanych i poszkodowanych przez Tomasza J. A posłanka Arendt robi więc teraz dokładnie to samo, co robiła 1,5 roku temu, gdy winy swojego synalka przerzucała na jej wspólniczkę i skatowaną dziewczynę. I powiem wam, mam takie przeczucie, być może się mylę, ale coś mi się wydaje, że jeszcze nie skończyłem z posłanką Arendt, ale bez obawy na dzisiaj z nią skończyłem. I wiem, że większość sympatyków PiS połowę z tego nie zrozumie, drugą połowę mnie skrytykują. Standard, ale mam nadzieję, że ten dzisiejszy temat was zainteresował. Wiem, trochę przydługawo, ale to jest taka kolejna odsłona tych PiS elit. Powiem wam, zresztą już to nieraz mówiłem, że im głębiej się grzebie w tym pisowskim łajnie, tym większe gówno się wydobywa. Oczywiście pisowcy to wszystko najlepiej by zamietli pod dywan, zbagatelizowali, bo jak wiecie, wszystkiemu, całemu złu świata jest winny Tusk i tylko Tusk. No i jeszcze Bodnar, Giertych i Unia Europejska. Także na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Przepraszam, że tak długo, ale chciałem ten temat zamknąć w jednym odcinku. Jutro materiału nie będzie, sobota, muszę zrobić na drugi kanał materiał, ale jak zawsze bardzo serdecznie was zapraszam w niedzielę o 18:00 na live'a, czyli nasze 2 godzinki. Mam nadzieję, że będziecie, że porozmawiamy, pośmiejemy się. A tutaj jak zawsze piszcie, komentujcie, oceniajcie. Na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki. Do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć. Kobiety PiS-u. Jarosław Kaczyński zajechał Mirafiori, na sam trotuar wjechał kołami. Nosem forsę poczułaś, już taka jesteś czuła, że pomyślałaś
oni belami. Ty z nim poszłaś ciemna babo, bez kultury. Koza ma rozumu więcej niż ty. Czemu smutną minę masz i wzrok ponury? Ciao bambina, koniec pisu, tam są